Hej, tu Sysia, witam Was dzisiaj w nieco innych okolicznościach, bo będziemy robić eksperyment. Mianowicie pomyślałam o tej palecie, którą bardzo lubię i przez długi czas używam. Ona już też ma swoje lata i pomyślałam, aby po prostu ją rozwalić. W związku z tym, że jest ona ogromna, absolutnie nie jestem w stanie zużyć wszystkich cieni i nie używam wszystkich cieni, bo jest tutaj całkiem sporo takich, które w ogóle mnie nie ciągną, po które w ogóle nie sięgam. Więc stwierdziłam, że rozwalę tą paletę i wyjmę sobie te cienie, które będą podobały mi się najbardziej i je zostawię, a resztę wywalam. Także zapraszam Was do tego eksperymentu. Miłego oglądania. I od razu uprzedzę, że ta paleta nie jest magnetyczna, więc na razie włożę w razie czego te cienie prowizorycznie do tych paletek, ale będę musiała kupić takie magnesiki, które będę mogła po prostu podkleić pod spód. Także zacznijmy sobie od rozbiórki. Tutaj mam całe mnóstwo różnych narzędzi. Zobaczymy, co się tutaj przyda najbardziej. Zacznę od takiego bezpieczniejszego. O! Jest to całkiem satysfakcjonujące, przyznam Wam szczerze. Ok, jedną część mamy tutaj zredukowaną. Spróbuję teraz podważyć te części. Im więcej zdejmiemy tego papieru, tym łatwiej będzie wyciągnąć cienie bez jakichś większych szkód. I co? Jesteśmy w stanie coś tutaj wyciągnąć teraz? A, tak jesteśmy w stanie zrobić. Satisfying. Tutaj widzę, że mogę ściągnąć jeszcze jedną warstwę, więc ściągam ten karton. W ogóle schodzi takimi warstwami, płatami. O, zobaczcie, tutaj odkryłam chyba taką już główną część. Ten taki cały stelaż, można powiedzieć. Tutaj z tej strony. O nie! Pierwsze wsadzenie i już fail. Chciałam sobie pomóc nożem. O, te cienie, zobaczcie, same tutaj wychodzą. To chyba nie będę miała jakiegoś większego problemu, ale właśnie chciałabym się tej warstewki też pozbyć, bo widzę, że ona jeszcze troszeczkę bardziej przylega do tych cieni, więc bez niej myślę, że będzie po prostu wszystko super łatwo wychodziło, bez uszkodzenia cienia, bo można je oczywiście gdzieś tam podważyć, ale boję się, że po prostu zaczną się wtedy kruszyć. No a nie o to chodzi. W tym samym wyzwaniu, bo zobaczcie, normalnie mogłabym, palcami tutaj praktycznie wyciągać. Dobra, zaraz, bo to jest bardzo satysfakcjonujące. To też jest mega satysfakcjonujące, jak to schodzi takimi warstwami jak cebula. Zobaczcie, no co dotknę nożem, to po prostu coś zrobię. Ale na tym kolorze akurat mi nie zależało. Dobra, sprzątam to. To wyciągnę od razu
ten cień i wysypię go, żeby tutaj nic mi aż tak nie pobrudził. Coś tam mi z niego zostało. No dobra, i słuchajcie, wyciągamy te wszystkie cienie i potem będę podejmować decyzje, które zostawiam. Nie pomyślałabym, że pójdzie to tak łatwo i sprawnie, że to jest na tyle przyjemne i satysfakcjonujące. Gdybym wiedziała, to mi się chyba zajęła tym znacznie szybciej. To są wszystkie cienie, które wyciągnęłam. Tutaj jeszcze one mają ten klej pod spodem, ale pousuwam go już w cieniach, które myślę, że po prostu sobie zostawię. No bo tak to może szkoda pracy. Cienie, których nie będę zostawiała, po prostu wyrzucę, ewentualnie usunę tutaj wnętrze i zostawię sobie tą taką wypraskę. One czasami się przydają, jak będę chciała zrobić sobie, wiecie, w Project Pen jakąś mieszankę różnych kolorów i tak dalej. Więc no dobra, robimy selekcję, więc na pewno odpadają te takie rozświetlacze, bo one są generalnie, no one są po prostu ciemne, więc ja bym się ich pozbyła. A ten jest jasny, ale on jest taki zielony, więc nie do końca. I widzicie, jest taki bardzo jasny, taki perłowy, więc raczej nie, więc wyrzucam ten. I generalnie wszystkie takie błyszczące, one raczej będą odpadały, bo nie są to zbyt dobre błyszczące cienie. Następnie ten taki miedziany, też nie jest zbyt szałowy. Ten miętus, taki sobie. One są takie. Nie za bardzo przypadałam za tym. Ten jest całkiem ładny, ale bardzo rzadko korzystam z takich kolorów, więc myślę, że też odpada. Ten był całkiem fajny, ale on jest taki mączny, jakiś taki suchy, że też chyba go sobie odpuszczam. Mam tutaj jeszcze taki miedziano-różowy, ale takich też mam dużo gdzieś tam w glam shopowych paletach, więc odpada. Tu mam jeszcze taką niby metaliczną czerwień, ale ona się prawie nie błyszczy, aczkolwiek powiem Wam, że całkiem fajnie wygląda, więc pomyślę jeszcze nad tym kolorem. No i z błyszczących mam tutaj jeszcze takie złotko. Ono też mnie tak nie przekonuje. Mówię, wszystkie te takie metaliczne to są takie trochę suche, mączne. Nie ma szału. A, jeszcze tutaj jest metaliczny, taki bardzo ciemny, zielono-czarny, więc Tutaj podzielę sobie kolory i odseparuję od takich neutralnych kolorów, powiedzmy. O, tutaj mam takie bardziej neutralne, tu bardziej kolorowe, ta jest takie coś po środku. Tu jeszcze widzę, że jest jakiś błysk i on też jest taki, że on tutaj prawie nic się nie błyszczy, więc też idzie, odpada. I tak, generalnie ciemny niebieski, tu widać, że był użyty może do jakiegoś eyelinera, ale mam też jakieś inne niebieskie cienie, więc nie wiem, czy go zostawię. Chyba za rzadko z takich korzystam, żeby to się opłacało. Odpada na pewno taka czerń, jasny beż też odpada, mam dużo innych jasnych beży. Te, które mi się podobają, to te takie bardziej rude i jakieś takie brązy, bardzo fajne. Ten taupe mi się podoba. I ten taki właśnie szaro-brązowy troszeczkę, fajne kolory. Ten to już jest takim zwykłym brązem, więc tego się chyba pozbywam. I generalnie nie cierpię jakichś takich ciemnych fioletów, takich... Ten odpada. Ten jeszcze mi się troszkę podoba, więc pomyślę nad nim. I ten jest całkiem ciekawy, taki troszkę żurawinowy. Pomyślę nad nim. Ten odpada.
Ten też odpada, ja generalnie nie lubię takich fioletów, więc nie potrzebuję ich w moim życiu. Tu jest bardzo ładny pastelowy, taki brzoskwiniowy odcień, mogę go sobie zachować. Bardzo lubię też te róże, one są takie mega intensywne, neonowe. Z niebieskich myślę, że pożegnam się z i jednym i z drugim, bo nie podobają mi się te odcienie, rzadko z nich korzystam. Tutaj może troszeczkę widać na rogach, że jakiś eyeliner był, coś się działo, ale mam lepsze. Na pewno zostaje ten turkus, bo to jest mój ulubiony turkus z całej kolekcji mojej, idealnie pasujący do mnie, do mojej urody, gdzie mi tak niebieskości, tak i turkusy średnio pasują. Mięta, pomyślę jeszcze nad miętą. Ten pomarańcz oczywiście zostaje. I te szalone zielenie dwie na pewno zostają. Pomyślę jeszcze sobie nad tą, bo to jest taka zieleń, taka trawiasta, nie trawiasta, taka butelkowa, ale wiecie co? Ona tak nie za ładnie się prezentuje. No dobra, pomyślę jeszcze chwilę. Żółty oczywiście zostaje, żółtych nigdy za wiele. No i tutaj mi zostały te takie czerwienie. Tu mam taką, ona jest taka dziwna, taka proszkowa, taka ta malina. Chyba nie potrzebuję jej do szczęścia. Tu mam czerwień, którą też tak średnio lubię. Ona nie jest jakaś taka super nasycona, więc też out. Tą czerwień chyba też rezygnuję. Mam podobną w palecie z Huda Beauty, więc ta też odpada. I został mi taki zgaszony pomarańcz. Chyba nigdy go nie używałam. Coś między brzoskwinią a pomarańczą. Całkiem fajny ten kolor, więc może ten sobie zostawię. Także tutaj z tej strony są cienie, których się pozbywam, a tutaj te, które zostają. Tutaj mamy 24 cienie, a tutaj 19. Więc tych się pozbywamy i przechodzimy sobie do tych. Poczyszczę sobie te, te wszystkie kleje. Ok, tak się prezentuje nasz zestaw cieni i tutaj przygotowałam sobie dwie paletki takie magnetyczne. Jedna jest większa, jedna mniejsza, po prostu zobaczymy, do której nam się zmieszczą te cienie. Tak obstawiam tą mniejszą, może jednak się uda do tej mniejszej, więc spróbujmy sobie na początek tą mniejszą. Ale zobaczcie, że tutaj jednak się nie zmieszczą nam w tej mojej paletce, bo tutaj zostaje trochę miejsca po bokach, więc spróbujemy sobie z dużą. I wiecie co, dla ładnej kompozycji zostawię sobie jednak jeszcze ten beżowy cień, żeby tutaj mieć taką kompletną paletkę. I na początku przykleję po prostu klejem do rzęs do tej paletki, a jak dokupię sobie te magnetyczne takie naklejeczki, to po prostu sobie je wtedy przykleję. No i mamy to, tak prezentuje się skończona paletka. Zobaczcie, że klej trzyma całkiem ok. Tutaj nic się nie wysypuje, więc na razie będzie mi w ten sposób służyć. No, wydaje mi się, że ta kompozycja jest dla mnie znacznie bardziej inspirująca niż masa cieni, które po prostu mi nie odpowiadają, mi się nie podobają i no, jestem mega zadowolona z tej kombinacji. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie na temat takiej rozbiórki palet i cieni. No i napiszcie mi, czy Wy w ogóle zrobilibyście coś takiego, bo mnie na przykład korci, żeby dużo innych
tych palet też w ten sposób porozbierać. Na przykład te 9 z Glam Shopu, część z nich jest niedostępna, więc może właśnie fajnie by było je porozbierać i połączyć w jedną paletę. No to też takie, wiecie, jakieś odchyły mam w tym kierunku, ale no to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące w porównaniu do tego, jak ta paleta wyglądała wcześniej i że pozbyłam się wszystkich kolorów, które w ogóle mi się nie podobają, których w ogóle nie używałam i które nie były fajne, na przykład te wszystkie, wiecie, te takie rozświetlacze albo te wszystkie takie błyszczące, ledwo błyszczące kolory. Także piszcie, co myślicie, jeżeli Was zainspirowałam, to próbujcie również, tylko uważajcie właśnie z podważaniem cieni, żeby ich nie zniszczyć. I tak, celowo ustawiłam kadr na to, żeby można było raczyć się śpiącą dzidzią. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.